歌声才是最开怀。 How old？有多大了？多大？ Yeah 36。 36。你呢？我31、32。 32。 Yeah 年轻人。 Your brother。请走左侧两车道，保持主路行驶。 请保持当前车道，沿主路继续行驶。 Dzień dobry. Krótki tour po pokoju hotelowym. Dosłownie. 200 juanów. Czy około 130 zł. Łóżeczko, łączniki światła z lewej, z prawej strony, ręczniki, mój telefon, telewizorek, jakiś radioodbiornik, herbatka, bojlerek, klimatyzacja w każdym pokoju z tej strony. Bardzo przydatne. Szczególnie przy tych upałach tutaj temperatury są naprawdę wysokie. No i toaleta z prysznicem, drzwiami przesuwnymi. Normalny europejski standard, nic nadzwyczajnego. Kibelek siedzący, nie dziura. Mydełka, wszystko co trzeba. Przychodzimy do hotelu, to tak naprawdę nic nie musimy mieć. Ani szczoteczki, ani mydełek. Jest 5 września, nawet nie 10 pełnych dni, 9 pełnych dni nam zostało. Tak naprawdę w czwartek już wieczorem będę musiał wypieprzać z Pekinu, wypieprzać z Chin. I nie będzie mi smutno wcale i nie będę płakał za tym krajem, tak jak płakałem za Tadżykistanem, tak jak płakałem za Kirgistanem, bo to były naprawdę piękne chwile i piękne przeżycia. Tak tutaj miałem taką karuzelę emocji. Były dobre dni, a później były naprawdę bardzo, bardzo słabe. Ale o tym jeszcze pogadamy sobie potem. Na razie to jest taki wstępniak do dzinka podróży, zaraz wychodzę, napiję się herbaty, idę do sklepu, robię zakupy i wylot. Ale o tym za chwilkę. Pach! Lanzhou, 5 września. 2023. Zrobimy małego tura główną ulicą. Ogólnie jesteśmy w centrum i przejdziemy sobie, zobaczymy jak sobie ludzie żyją w mieście, w którym żyje powyżej 3 miliona osób. Można już to nazwać metropolią. Jest to miasto osadzone w górzystym terenie, przez co nie wiem czy dlatego, czy może ma to jakiś związek, ale nie ma tych skuterków wypożyczanych. Tutaj trochę takich centralnych budynków. Co najmniej Pałac Kultury, więc jakby wysokościowo to budynki są naprawdę wysokie. Dzisiaj mamy dość pochmurny dzień, muszę wam powiedzieć. Smuteczek. Im większa metropolia, zauważyłem, że ludzie jakoś te pieski posiadają. Muszę dorwać jakiś mały sklepik. No, supermarket też w sumie może być. W sumie sklepik to by była dobra opcja na refila i owoce ewentualnie. Tylko właśnie nie wiem do którego wejść. Musimy jeszcze jedno powiedzieć o tym pięknym, cudownym kraju. Nie uświadczymy tutaj za dużo białych ludzi. A cóż to za ciekawostka? Dlaczegoż tu nie ma białych ludzi? No, myślę, że to nie jest miejsce dla białego człowieka. Tak po prostu. To miejsce jest stworzone dla Kitajców. Wiecie, o, linia metra. Pierwsza linia metra. Się metrem przejechał ogólnie, ale metro dzisiaj sobie odpuścimy. Idziemy na wylot, bo w Pekinie będziemy się szwendać z metrami i z tymi innymi sprawami.
Pirip. Oj, sklepy. Nic ciekawego. Taka scenka. Cóż to takiego? Biały człowiek. Na całe szczęście mnie nie rozumieją. Nawet po angielsku nie mówią, więc nie bez obaw. Polski to już tak egzotyczny język. Ale kwestia jest taka, że no jest już, czuć już taką metropolię ogólnie, nie? Taką kwestię metropolitalną. Że już taka Warszawka się kłania spokojnie. No w zasadzie Warszawka przy tym to myślę, że się chowa. Mimo że w Warszawie mamy 2 linie metra. Tu też. No, coraz więcej ładnych pań. Jestem ciekaw, jak często jest sytuacja, w której właśnie oni spotykają obcokrajowców. Popatrzmy sobie na ludzi. Kamera aut i policjantów nie fotografujemy. Pamiętajcie, szczególnie w Xinjiangu, bo to wiąże się z dużymi problemami technicznymi. Centrum chodzić, bo dużo ludzi się przewija i to też jest takie ciekawe oglądanie tych osób. W zasadzie to po prostu miasto sobie, wiecie, żyje. O, śniadanko jakieś. O, tutaj coś dobrego można chyba kupić. Idziemy zobaczyć. Co dobrego można kupić. Pierożki. Okej. Pierożki kupione. Słuchajcie, ten przemiał po prostu ludzi, którzy podchodzą po te pierogi z rana. To jest po prostu jakiś ewenement dla mnie, po prostu jeden za drugim podchodzili, tylko pach, płacenie, w zasadzie wszystko bezgotówkowo, oni tylko to wydają, ale to jest taka maszyna po prostu, słuchajcie, co tam się dzieje, jaki to jest zapierdol, powiem wam szczerze, niesamowite, to jakby podziwiam gospodarkę tutaj i przemiał ludzkiej siły po prostu. Normalnie nie w tą stronę poszedłem, ale jaja. Dobra, zawrotkę robimy. O, przejdziemy się tym górą. Tu słuchajcie. Monterey, wszystko płynie. Ja myślę, że największy przewrót będzie między Pekinem właśnie a tym. Się chyba cofnąć muszę. Jak ja mam tu przejść na drugą stronę? O, już się zaczynają tańce z rana. Ledwo się dzień zaczął. Tego mnie sposobu nie widzę, żeby przejść przez to. O, takie Warszawka to lekko to jest. Spokojnie, szybko. Metropolia Lanzhou, przypominam, Lanzhou w prowincji Gansu.
Budzić się i chodzić spać we własnym niebie, być tam, zawsze tam, gdzie ty. Słuchajcie, jesteśmy w mieście, nie wiem jakim, nie interesuje mnie to. Próbujemy wydostać się z przedmieści jakby Lanzhou, takich miast pobocznych. Kierujemy się na Yinchuan i próbuję łapać stopa. Jak do tej pory 12 minut, koło 3-4 samochodów się zatrzymało. Niestety wszystkie kierują się w kierunku, z którego przybywam, czyli miasta Lanzhou. Kochani, słuchajcie, no lekko nie jest. Na pewno ten kierunek to już nie jest kierunek bardzo popularny, więc będzie ciężko coś złapać. Po pierwsze, mało osób się zatrzymuje, po drugie, większość z nich jedzie właśnie w kierunku Lanzhou. Fajnie jakbym miał jakiś karton jednak z tym kierunkiem, szczególnie na bramkach, bo dzięki temu nie ma takiego, oni się nie muszą zatrzymywać, jeżeli wiedzą, że nie jest to ich kierunek, ale z drugiej strony jak się zatrzymają, pogadamy 2 sekundy i to naprawdę dla nich też nie jest problem, jeżeli ja jestem w stanie się wysłowić, w jakim kierunku zmierzam, prawda? A jeszcze tylko dopowiem, że miałem stopa od panów policjantów, którzy zawieźli mnie właśnie w to miejsce, bo chcieli mi bardzo pomóc i chcieli chyba sobie wycieczkę zrobić. No i okazało się, że tak bardzo mi chcieli pomóc, że zawieźli mnie po prostu z autostrady w to miejsce. No i spoko, nie? Życie jest jakie jest, nie ma co się spinać, będzie co będzie. Dojadę tak czy siak do Pekinu, czy autostopem, czy pociągiem, czy kurde hulajnogą. Jeden pies tak naprawdę. Nie ma rzeczy niemożliwych. To jest na pewno. Jeżeli stopem się bym uwziął, bym na pewno dojechał. Na razie mam dużą motywację, żeby stopować. Czuję się dobrze, wyspany, wypoczęty. Będzie dobrze. Woda jest. Jesteśmy około 150 km może za tym Lanzhou. Jestem na wlocie, który nie wygląda za dobrze, ale samochody jeszcze się poruszają, więc łapiemy. I łapanie idzie koszernie. Do Lanzhou jest bardzo łatwo złapać cokolwiek. W przeciwnym kierunku idzie to naprawdę topornie. Nie wiem, może powinienem jechać z Lanzhou w innym kierunku, jakąś główną wiochę. Wtedy byłoby trochę prościej, no ale nie o to chodzi, żeby jechać w kierunku, w którym jest łatwo. Jedziemy w kierunku Pekinu. To jest nasz cel. Mało ruchu. Pozdrawiam. Buszy Xinjiang. Gangsu. Prowincja Gangsu. Dobra, cześć. Yinchuan. O. Dzień dobry Państwu, jest środa, 6 września. Ja nazywam się Patryk, a to jest mój dziennik podróży z Chin 2023 roku. Wczorajszy dzień to nie był zbyt udany dzień, 160 km, jeden z tych gorszych. Tracę wiarę w autostop w Chinach. Nie tyle, że w ludzi, bo ludzie zawsze są fajni, niefajni. W okolicy wielkich aglomeracji naprawdę idzie spotkać dobrych ludzi, ale powiedzmy na wsiach jest bardzo ciężko. Zobaczymy jak dzisiaj pójdzie, wcisnę na wylotówę, posprzątałem swój namiocik, jak zwykle to wszystko jest po prostu klasykiem, standardem. Spałem na przedmieściach, w krzakach, nie mam dostępu do wody, rzeka jest kawałek dalej, nie próbowałem się tam przedostać. Dostęp do niej jest chyba dość taki specyficzny, utrudniony, dałoby się tam dostać, ale podziękowałem, jest to mniejsza rzeczka. Nie jest taka wielka, wiecie, rozległa, że można sobie podejść i coś tam ogarnąć z brzegu.
Chiny 2023, autostop to na pewno nie będzie sposób podróży, jaki bym tu wybrał w następnym czy w kolejnych latach, jeżeli bym cokolwiek chciał tu zobaczyć, zwiedzić, poznać, doznać. Nie, po prostu nie. Dzięki. Autostop zostawiam dla młodzieży, dla tych, co mają naprawdę dużo czasu, chcą poświrować jarzębinę i nawet jak nie znasz języka, to życzę Ci powodzenia w łapaniu stopa, bo dogadywanie się z tymi ludźmi, nawet jak znasz język, jest monotonne i problematyczne, bo na przykład wczoraj pytam się, dokąd jedziecie, jaki jest Wasz cel podróży? Nie, tu jest Twój cel podróży. Ja mówię, nie, ja się pytam o Wasz, pokażcie mi na mapie, a oni... Co? O co Ci chodzi w ogóle, człowieku? Co mam zrobić, nie? Jeszcze po angielsku przetłumaczyłem, dalej nie wiedzą, o co chodzi. No to... Szkoda gadać. Za mną takie kominy energetyczne, 4 takie wielkie, trochę jak w Bełchatowie, czy w jakichś innych naszych energetycznych miejscach. Bardzo dużo tirów napierdala, non stop tir. Tirów, jeżeli by się tu tiry zatrzymywały, to szansa na stopa jest naprawdę duża. Że ledwo to idzie, to jest takie dociskanie na siłę, to jest takie, wiecie. Ale nie zostałem pokonany, wczoraj już było, powiedziałem sobie, jeżeli przez 2 godziny nie łapię stopa, idę w pociąg. Dzisiaj robię to samo, 2 godziny stop, nie złapię, pach, odcinka, pach, pociąg do Pekinu i zapominam o tym wszystkim, zapominam o tej podróży, zapominam o tym, co się wydarzyło, odcinam wszystkie swoje przygody podróżnicze od tego momentu, jakby kończę dziennik podróży, bo uważam, że to, co jest ciekawe, dzieje się właśnie w momentach, kiedy podróżujemy autostopem. Koniec, kropka. Takie jest moje personalne zdanie. Moją ideą podróżowania jest autostop, sam w sobie. Autostop. Poznawanie ludzi, poznawanie kraju poprzez autostop. I jeżeli ktoś się mnie pyta, tam możesz pociąg wziąć, ja mówię, stary, ale jak ja bym chciał wziąć pociąg, to już dawno bym tu nie był, nie rozmawialibyśmy. I dzięki Ci za taką radę, ale to jest na zasadzie, no wiesz, a zresztą, nie ma o czym mówić. Jestem z Was bardzo dumny, bardzo zadowolony. Dzięki, że jesteście ze mną. Mam nadzieję, że to nie jest moje ostatnie słowo i że widzimy się w Pekinie autostopiem dookoła. 又来到了花儿开满山坡，种下希望就会